Kiedy firma Yale zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, że wysyłają mi właśnie klawiaturę do zamka, stwierdziłem, że po co mi jest klawiatura do zamka? A teraz niech któryś spróbuje zabrać moją klawiaturę do zamka. W tej recenzji opowiem Wam, dlaczego zaskoczyła mnie i dlaczego muszę ją mieć cały czas. Zapraszam. Pierwszym pytaniem, które człowiek sobie zadaje, gdy dostaje albo kupuje klawiaturę do zamka, jest: po co mi jest klawiatura do zamka? A w szczególności, po co mi jest klawiatura do zamka, jeżeli nie wynajmuję naszego mieszkania? No i takie zresztą było pierwsze pytanie, które ja sobie zadałem. A w tym filmie opowiem Wam, po co jest ta klawiatura do zamka, jeśli nie wynajmujecie. Ale zacznę od tego, że opowiem Wam, po co jest ta klawiatura, jeśli wynajmujecie. Bo to jest ten taki najprostszy sposób, który jest najbardziej znany. Przyjmijmy na to, że macie mieszkanie, które wynajmujecie w formie Airbnb. Miejmy nadzieję, że wrócą te czasy, że będzie można tak wynajmować mieszkania. Albo macie jakieś pensjonaty i nie chcecie przekazywać za każdym razem kluczy mieszkańcom, tylko tak naprawdę lokatorom. Przyjeżdżać, dawać im klucz i zmykać, tylko chcecie zrobić to na odległość. Taka klawiaturka pozwoli Wam podać kod osobie, która wynajmuje to mieszkanie, podać mu kod, na przykład jednorazowy albo na kilka dni. On sobie wbije ten kod do drzwi i wejdzie do mieszkania. To jest najprostszy, najbardziej popularny sposób, który zresztą też jest promowany przez Yale. No ale okej, to jest ograniczony, mocno ograniczony przypadek użycia do ograniczonej ilości osób. Po co każdemu byłaby taka klawiaturka? Szczególnie, że jak widzicie, to jak ja ją pierwszy raz zobaczyłem, to stwierdziłem, kurczę, gruba, tak? Jeżeli widzieliście moją recenzję Smart Zamka Yale, Linus Smart Lock, który jest sparowany z tą klawiaturą, bo potrzebujecie tego zamka, do waszego normalnego zamka do drzwi to ona się nie podłączy, to tam też widzieliście, że Yale takie konkretne urządzenia robi. Tutaj mamy wymiary 75 mm, czyli 7,5 cm, na 2,5 cm, na prawie 2,5 cm. Więc jest to naprawdę duże urządzenie. Aczkolwiek, to zaraz zobaczycie na zdjęciach i na krótkim filmie, pasuje. Ono się idealnie wpasowuje w futrynę, akurat w moim przypadku, jakie ja mam na wysokości drugiego wyższego zamka do drzwi, to ono się cudownie wpasowało w futrynę, więc Yale udało się zrobić zamek, który pasuje idealnie do moich drzwi, bo ich klawiaturka ma kolor mojej futryny, a ich zamek ma kolor mojej klamki. Więc jakby po prostu pode mnie to zrobili. No ale dobra. Przejdźmy do tego, w jakich przypadkach ta klawiatura się przydaje. A potem pokażę Wam ją w aplikacji. Jeżeli macie smart zamek, to pamiętam na naszej grupie facebookowej, na którą Was serdecznie zapraszam, jedną z historii było, gdy ktoś lunatykował w nocy i wyszedł z domu gdzieś tam, obudził się poza swoim domem, bez telefonu. Wszystkie zamki były inteligentne. Wszystkie zamki, to już też możecie zobaczyć z recenzji Linusa, mogą się zamykać samodzielnie po minucie. Więc o 3:00 nad ranem zauważył, że jest poza domem, jest zimno, bo była zima, a wszystkie zamki są zamknięte i musiał walić w okna, spróbować kogoś dobudzić, żeby otworzył mu drzwi. I to jest minus smart zamków. Taki minus, że jeżeli zapomnicie telefonu i wyjdziecie tak, jakbyście wyszli bez kluczy, to jeżeli wyjdziecie z mieszkania bez kluczy, to wrócicie do otwartego mieszkania. A jeżeli macie włączoną opcję ryglowania, to jeżeli wyjdziecie bez kluczy i bez telefonu z mieszkania, to wrócicie do zamkniętych drzwi i macie problem. I tutaj ta klawiatura się idealnie sprawdza. Bo Linus Smart Lock, ale tak samo jak wszystkie inne zamki, są oparte na geolokalizacji, GPS-ie. Jeżeli wyjedziecie poza okręg, na przykład waszego domu, to on w tym momencie wychwytuje, że jesteście gdzieś daleka, jak wracacie, to on może odreglować te drzwi. Ale gdy idziecie do skrzynki na dole z listami, albo gdy idziecie do piwnicy, to jesteście cały czas w obszarze, który zamek uznaje za dom. A automatyczne ryglowanie działa. I ja właśnie w takich przypadkach znalazłem super zastosowanie dla tej małej klawiatury. Bo gdy wychodzę, nie potrzebuję, zapominam telefonu, podchodzę, wpisuję swój kod i otwieram drzwi. I używam tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo często. Myślałem, że to jest coś, co będzie taki pic na wodę i będę musiał mówić Wam, że to jest bez sensu, ale nie. Używam tego spokojnie kilka razy dziennie. Inny przypadek, gdzie to jest bardzo mocno wykorzystywane, to jest ten przycisk Yale.
On działa w ten sposób, że jak wbijecie swój kod, nim sobie potwierdzacie, albo wychodząc z mieszkania możecie po prostu kliknąć ten przycisk i ten zamek sam się zaregluje. Opowiedziałem Wam o tym, do czego ja użyłem tej klawiatury, dlaczego uważam, że jest świetna. Jeszcze tylko takie rzeczy czysto formalne, bo to jest trochę nietypowa recenzja. Ta klawiatura jest zasilana 2 paluszkami AAA, więc ich potrzebujecie, żeby ją zasilać. I działa w ten sposób, że ma jeszcze tutaj taką płytkę, którą przyklejamy właśnie do framugi za pomocą taśmy 3M. I tą oto klawiaturkę możemy sobie wygodnie ściągnąć z framugi, zmienić baterię i to będzie działać. Jeżeli chodzi o podświetlenie, to podświetlenie jest czerwone w momencie, gdy zaczniecie wciskać przyciski. Nic nie jest idealne, również z tą klawiaturą. O dziwo, wygląd nie jest dla mnie problemem, bo tak jak Wam wspominałem, idealnie mi pasuje do framugi. To, czego mi brakuje. Po pierwsze, wszystkie przyciski zaczynają się podświetlać dopiero, kiedy klikniecie pierwszy. I często jest tak, że osoba, która nie wie, ale nawet zdarza się mi czy Madzi, że 2 razy klikniemy pierwszą liczbę, bo nie wiemy, że faktycznie on już zaczął to szczytywać. Więc fajnie byłoby, gdyby to się jakimś cudem, na przykład jakimś czujnikiem ruchu, podświetlało w momencie, kiedy zbliżymy do niego palce. Poza tym fajnie, gdyby był wydawany dźwięk. Wydawany dźwięk potwierdzający, że wbijamy dane przyciski, bo dzięki temu mielibyśmy też potwierdzenie, że dobrze został on odczytany. Tutaj tego nie ma. No i ostatnia rzecz, ten przycisk Yale, super, że on zamyka drzwi, to jest genialne. Ja bym chciał do tego podpiąć jeszcze jakieś sceny. Najlepiej scenę do widzenia, czyli wciskam ten przycisk i włącza się scena do widzenia i wszystko mi się w domu blokuje. To jest to, czego bym tak naprawdę od niego oczekiwał. Jeżeli chodzi o klawiaturę, to dodajemy ją w aplikacji Yale Access, czyli w podstawowej aplikacji zamka. Tu już widzicie, że mam zamek, konekta, czyli bramkę Wi-Fi i samą klawiaturę. Tutaj mała uwaga do producenta. Ja bym trochę zmniejszył czcionkę albo pozwolił się rozszerzyć napisem, żeby ustawienia jako jedno słowo było w jednej linii, a nie żeby A było gdzieś dalej, bo to mocno średnio wygląda. No a gdy sobie wejdziemy w ustawienie klawiatury, to mamy parę opcji, dosłownie parę, bo tutaj nie ma szaleństwa. Mamy powiadomienie One Touch. To jest fajna opcja, bo jeżeli ktoś, kto nie jest nami, użyje klawiatury, to my wtedy dostajemy powiadomienie na telefon o tym, kto to był, bo każda osoba jest przydzielona do danego kodu i one nie są jakby anonimowe. No i dzięki temu wiemy, że dana osoba weszła do mieszkania za pomocą kodu. Poza tym mamy ustawienia związane z tym, żeby klawiatura była włączona, żeby było reglowanie One Touch, czyli żeby zamykał się zamek tuż po tym, jak wciśniemy przycisk. O tym Wam wspominam i to jest super rzecz. No i tryb oszczędzania energii, żeby wyłączyło się podświetlenie klawiatury, żeby wydłużyć jego żywotność. Gdy wejdziemy sobie w listę gości, możemy sobie kogoś zaprosić. Możemy mu nadać na przykład nam test. Dalej. I tutaj mogę mu nadać ten dany kod dostępu. Tu akurat on mi jakiś wygenerował, on jest generowany. Może być też kod tekstowy dla gościa, wtedy podajemy numer telefonu i on na ten numer telefonu wyśle ten tymczasowy kod, więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie dla Airbnb. Swoją drogą Yale ma dedykowaną integrację z Airbnb, no ale tego nie miałem okazji jak przetestować, bo nie mam tego typu mieszkania. Więc jak widzicie, nie ma szaleństwa w aplikacji, ale tak naprawdę szaleństwa nie potrzebujemy. Teraz pokażę Wam, jak ta klawiatura wygląda w jej naturalnym środowisku. Ona znajduje się tutaj. Tu jest nasza klawiaturka. Więc jak widzicie, fajnie mi pasuje do framugi i ma idealną szerokość. Tutaj w tym miejscu również, więc to naprawdę super wygląda. Mamy ten One Touch, o którym wspominałem, czyli w tym momencie nacisnę przycisk i słyszycie, że drzwi się otworzyły. A gdy ja wbiję kod, musieliśmy zrobić cięcie i musiałem zmienić swój kod, żebyście nie wiedzieli, jaki jest mój kod do mieszkania. Wpisuję sobie swój kod, klikam Yale i słyszę, że już mogę wejść do mojego mieszkania. Czas na podsumowanie tej klawiatury. Ona kosztuje ponad 300 zł, więc nie jest to tania zabawka, ale moim zdaniem niezbędna, jeżeli nie chcecie się kiedyś obudzić na zewnątrz, bez możliwości powrotu do waszego mieszkania, albo jeżeli nie chcecie zawsze pamiętać o tym, żeby łapać ze sobą telefon, kiedy wychodzicie, no bo nie po to zrobiliście inteligentne zamki, żeby nie pamiętać o kluczach i żeby teraz nosić telefon. To moim zdaniem ta klawiaturka jest must.
Każdy, kto ma jej Linux Smart Lock, powinien mieć również tą klawiaturę. Poza tym ta klawiatura ma bardzo fajną integrację z Philips Hue, ale to jest temat na inny film, który Wam jeszcze pokażę, więc nie będę zdradzał szczegółów. Odsyłam Was do dedykowanego filmu z integracją. Więc jak Wam wspominałem, pierwsze wrażenie tragiczne, ale po 2 dniach użytkowania nie oddałbym za żadne skarby i uwielbiam swoją małą klawiaturę. Dlatego mam nadzieję, że cały ten cykl filmów związany ze smart zamkami Wam się spodoba. Możecie zobaczyć różne smart zamki, różne rozwiązania. A żeby to zrobić, oczywiście musicie wbijać na nasze pozostałe filmy. Już za sekundę pojawią się 4 wokół mnie, a Wy możecie wybrać ten, który Wam najbardziej pasuje. Dzięki i do zobaczenia.